ETS-2 może podbić inflację w Polsce. Europa przedstawi plan zmniejszenia zależności od surowców z Chin. Depresja naftowa Rosji jest widoczna w rekordowo złych wynikach Rosnieftu ze spadkiem dochodu netto o 70%. Jest 1 grudnia 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Rekordowy spadek przychodów Rosnieftu z atakiem na flotę widmo w tle. Rosyjski Rosnieft zanotował spadek dochodu netto o 70%, podczas gdy Ukraińcy zaatakowali flotę widmo tankowców z ropą rosyjską na Morzu Czarnym. Coraz silniejsze uderzenia Ukrainy mogą uzupełniać narastające konsekwencje sankcji Zachodu. Rosnieft przedstawił wyniki z 9 miesięcy 2025 roku, które pokazują 70% spadku przychodów rok do roku do 277 miliardów rubli. Przyczyny wymienione przez ten rosyjski koncern to wysokie stopy procentowe, spadek cen ropy i silniejszy rubel. Jednakże kolejną formą presji wspomnianą przez Rosnieft jest wzrost zaangażowania w, cytuję, bezpieczeństwo antyterrorystyczne. Nie są znane szczegóły, ale może chodzić o inwestycje w ochronę przed atakami na infrastrukturę krytyczną Rosnieftu, jak rafinerie, atakowane ustawicznie przez siły ukraińskie. Przychody Rosnieftu spadły o 17,8% do ponad 6 bilionów rubli. EBITDA spadła w badanym okresie o 29,3% do 1,6 bilionów rubli. Wysokie stopy procentowe mają największy wpływ na przychody. Tymczasem w ostatnich dniach Ukraińcy dokonali udanego ataku nowego rodzaju, to znaczy przeciwko tankowcom floty widmo Rosji. To jednostki transportujące ropę rosyjską pomimo sankcji zachodnich. Drony morskie Ukrainy zaatakowały 29 listopada tankowce Kairos i Virat na Morzu Czarnym. Uderzenie nastąpiło, kiedy te jednostki zbliżały się do portu w celu odbioru ropy. Te jednostki nie zatonęły, ale według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zostały wykluczone z użytku. W tym samym czasie doszło do uszkodzenia tankowca Mersin u wybrzeży Senegalu. Przyczyna nie została ujawniona, ale jest koincydencja czasowa z uderzeniami na Morzu Czarnym. Warto odnotować, że 29 listopada doszło także do ataku dronów w stylu znanym z przeszłości na rafinerię Afipski w kraju krasnodarskim w Rosji. To kolejne uderzenie w ten obiekt, będący jednym z najważniejszych zakładów tego typu na południu kraju. Swoiste sankcje naftowe Ukrainy w postaci ataków na infrastrukturę służącą dostawą ropy i paliw z Rosji w świat pogłębiają problemy ekonomiczne sektora, widoczne najlepiej w wynikach rosyjskiego Rosnieftu. Spadek eksportu węglowodorów połączony ze wzrostem kosztów ochrony infrastruktury przekładają się na mniejsze przychody. Rosnieft, podobnie jak inne spółki tego typu w Rosji, wdrożył rozwiązania mające chronić rafinerię i nie tylko przed atakami, jak specjalne instalacje czy dodatkowa ochrona fizyczna. Uderzenia na flotę widmo Rosji na Morzu Czarnym to nowy element. W przeszłości dochodziło już do ataków na naftoport rosyjski Noworosyjsk na tym akwenie i w ich trakcie były zagrożone tankowce. Teraz jednak dochodzi do uderzenia jednostek znajdujących się poza portem. Jest także koincydencja czasowa do ataku dronów Rosji na tankowiec turecki Orinda transportujący LPG i stacjonujący w porcie ukraińskim Izmail, do którego doszło 26 listopada. Trwają spekulacje na temat powodów milczenia władz tureckich na temat ataku Ukraińców na rosyjskie tankowce, do których doszło 3 dni po uderzeniu na Orindę, która musiała uwolnić flarę z gazem, aby uniknąć wybuchu zagrażającego ludności i infrastrukturze portu. Co dalej? Ataki ukraińskie mogą dalej podnosić ryzyko transportu ropy rosyjskiej z użyciem tankowców floty widmo. Mogą wzrosnąć koszty ubezpieczenia, a dostawy będą wymagać ochrony jednostek floty czarnomorskiej, które wówczas staną się łatwiejszym celem dla dronów ukraińskich. Jest to istotne uzupełnienie sankcji Zachodu, które obejmują już coraz większą część floty widmo Rosji, w tym 2 jednostki zaatakowane na Morzu Czarnym. Rozmówcy portalu G-Captain podkreślają, że przykładowo tankowiec Kairos jest już pozbawiony bandery i mylnie jest określany w mediach statkiem korzystającym z flagi Gambii. Znalazł się on na liście 72 jednostek wykluczonych z rejestru gambijskiego przez sankcje zachodnie, a obecnie jest pozbawiony klasyfikacji oraz ubezpieczenia. Taki los może czekać coraz większą część tankowców objętych sankcjami Zachodu, efektywnie wykluczając je z rynku. Ataki na takie jednostki to także zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi i środowiska na ekwenach, przez które ciągną się szlaki dostaw państw Unii Europejskiej oraz NATO.
Oznacza to, że względy bezpieczeństwa sugerują konieczność ich blokady, za którą opowiada się np. Dania, ze względu na rosnące zagrożenie na Morzu Bałtyckim, istotnym dla Polski. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Ma nie być drożej, cytuję. Po ocenie sytuacji na rynku energii zdecydowałem o utrzymaniu opłaty kogeneracyjnej na obecnym poziomie 3 zł za megawattogodzinę. To rozwiązanie, które zapewni równowagę między interesami odbiorców energii i sektora wytwórczego, podał minister energii Miłosz Motyka. To opłata dofinansowująca elektrociepłownie w Polsce pracujące w trybie wysokosprawnej kogeneracji. ETS-2 i inflacja. Wprowadzenie systemu ETS-2 przy cenie 59 euro za tonę CO2 za pozwolenie na emisję w tym systemie może potencjalnie podbić inflację w Polsce nawet o 2,3 punktu procentowego, ostrzegają analitycy ING Banku Śląskiego. ETS-2 ma wejść w życie w 2028 roku. Utrzymanie alarmu. Zapadła decyzja rządu o utrzymaniu drugiego stopnia alarmowego Brawo w kraju i wobec infrastruktury energetycznej poza granicami, jak np. Baltic Pipe. To odpowiedź na rosnące zagrożenie sabotażem infrastruktury krytycznej po wykryciu dywersji na kolei w Polsce. Odmowa prezydenta. Prezydent RP nie spotkał się z przywódcą Węgier ze względu na rozmowy węgierskie o dostawach surowców z Rosji. Karol Nawrocki nie spotkał się na Węgrzech z premierem Viktorem Orbánem przez to, że Orbán odbył wizytę w Rosji w celu rozmów o dostawach surowców. Unia Europejska planuje porzucić surowce rosyjskie do końca 2027 roku. Budapeszt jest przeciwko. Teraz wieści z Europy. Rosyjski ślad sabotażu Nord Stream 2. Rozmówcy Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung podkreślają, że śledztwo niemieckie powinno wciąż badać poszlaki mogące świadczyć o zaangażowaniu Rosji w sabotaż gazociągów Nord Stream 1 i 2. Głównie obecność specjalistycznego statku do prac na dnie SS-750 w pobliżu miejsca zdarzenia kilka dni przed nim. Tymczasem Włochy przeprowadziły ekstradycję podejrzanego Ukraińca Serhija Kuźniecowa do Niemiec. Pogłoski o śmierci atomu są przesądzone. Belgijska filia EDF-u Electrabel wyłączyła reaktor jądrowy DL2. Trwają zaś rozmowy o utrzymaniu pracy pozostałej jednostki tamtejszej elektrowni jądrowej do L4 do 2035 roku. Podobne rozmowy dotyczą reaktora Tihange 3. Parlament Belgii cofnął w maju przepisy z 2003 roku o odejściu od atomu. Zależność od Chin. Komisja Europejska ma przedstawić w tym tygodniu rozwiązania mające zmniejszyć zależność od surowców krytycznych z Chin. To odpowiedź na zapowiedź wprowadzenia limitów eksportu takich surowców przez Pekin. Plan ma nazywać się Resource EU na wzór programu rozstania z surowcami Rosji o nazwie Repower EU. Teraz wieści ze świata. Spekulacje o układzie z Rosją. Według Wall Street Journal część administracji amerykańskiej dąży do układu z Rosją kosztem Ukrainy, który uwzględnia m.in. zaangażowanie biznesu z USA w projekty w Arktyce. Zdaniem ministra spraw zagranicznych RP mogłoby chodzić o, cytuję, taki Nord Stream 2, ale razy 100. Atak na rafinerię. 29 listopada doszło do ataku dronów w stylu znanym z przeszłości na rafinerię Afipski w kraju krasnodarskim w Rosji. To kolejne uderzenie w ten obiekt, będący jednym z najważniejszych zakładów tego typu na południu kraju. Kazachstan ostrzega. Władze Kazachstanu wezwały Ukrainę do zaprzestania ataków na infrastrukturę Caspian Pipeline Consortium na terenie Rosji. Uderzenia na terminal naftowy w Noworosyjsku zagrażają m.in. eksportowi ropy kazachskiej. Ukraina tłumaczy, że odpowiada w ten sposób na agresję rosyjską. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.